Dobry wieczór Państwu. Zapewne większość z Was, a tak mam taką nadzieję, już nas widziała nieraz. Nazywamy się Bielska Drużyna Najemna, jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy z Bielska Białej, ale nie tylko. Mamy w naszych szeregach ludzi z okolicy, bo z tak zwanego Śląska, jak to się u nas mówi, czyli z aglomeracji śląskiej, z Cieszyna, ale mamy też zagraniczne osoby z drużyny, mamy egzotyczne dwie osoby z Chile, które mieszkają w Polsce, z Ukrainy też mamy dzisiaj, tak. Więc jesteśmy grupą rekonstrukcyjną, która zajmuje się rekonstrukcją historyczną. I ciekawa sprawa jest taka, że my odtwarzamy w naszej historii wieki trochę wcześniejsze niż to Grodzisko, bo odtwarzamy czasy pierwszych piastów. Odtwarzamy wojów z IX-X wieku, czyli tych pierwszych piastów, jak się formowało państwo polskie. Więc jak ktoś czeka na rycerzy, to musi sobie poczekać, tak z 300 lat trochę. Więc warto sobie usiąść. Natomiast jesteśmy grupą, kolega powiedział, pasjonatów, to jest nasze hobby. My na tym nie zarabiamy. Tłuczemy się, czy koledzy się tłuką dla frajdy. A ponieważ każdy u nas w drużynie musi coś robić, nie ma tak, że mamy turystów, którzy po prostu sobie jeżdżą, pojeździmy po całym świecie na imprezy historyczne, robimy pokazy, sami się bawimy. Ponieważ nie może być tak, że nikt nie robi, to koledzy się tłuką, a ja ponieważ coś muszę robić, więc gadam. Jest to przyjemniejsze i nie tak bolesne. Natomiast nasza drużyna, jak Państwo widzicie, wojowie, to jest mniej więcej powiedzmy z połowa naszych wojów, których mamy normalnie wystawionych, reprezentują różny typ uzbrojenia. Oni walczą naprawdę, za chwilę będą walki. Zobaczcie Państwo, jak takie walki w XVI-średniowieczu mogły wyglądać. Natomiast oni walczą naprawdę, to nie jest walka, która jest robiona jako choreografia. Ta broń, którą mają, jest ciężka. Jest co prawda tempa, żebyśmy sobie nie obcinali za dużo części ciała, natomiast ona jest dość bolesna, jeżeli ktoś ją dostanie. Skibir wezmę. Taki miecz to jest koło, powiedzmy, kilograma. Mimo że jest tępe, takie na złotówkę, nie przetnie niczego, to jak ktoś dostanie takim mieczem, to trochę boli. I może stać się jakaś tam krzywda czy kontuzja. No dlatego oni są opancerzeni, dostają w te zakute łby. Podobno nie ma skutków ubocznych, ale badania jeszcze tego nie potwierdzają, ciągle trwają. Jak kolega mówił, 20 lat. To jeszcze nie jest miarodajny okres. Ale jeszcze żyją, skład nam się nie rozsypał całkowicie. Więc koledzy mają różne dziwne, ostre narzędzia, może nie ostre, ale niebezpieczne narzędzia. Mamy różnych wojowników. Weźmy takiego bogatego wojownika. O, zobaczcie Państwo. To jest bardzo bogaty wojownik słowiański. Już widać, że szacowny, broda, odpowiednia, kolor jest. Dobrobyt też widać, więc widać, że dobrze mu się powodzi. Zobaczcie Państwo, hełm szłom bardzo bogato zdobiony, tak naprawdę jest to hełm, powiedzmy, paradny, który rzadko używany do walki. Kolczuga niesamowicie droga, niesamowicie ciężka i nieporęczna. Takie kawałki żelastwa ważą około 10 do 12 kg. No może na koledze trochę więcej tego potrzeba. Więc on w tym musi biegać. Pod spodem, żeby wciągnie miecz, jak go tutaj układał, on będzie grzecznie stał. To mi się podoba. Żeby za bardzo go nie uszkodzić, on pod spodem ma specjalne kaftany, które tłumią to uderzenia, ponieważ taka kolczuga nie zatrzymuje ciosu, więc trochę mu ciepło w tym. Na szczęście już nie ma słońca, także nie do końca się poci. Natomiast bardzo bogaty, nowego wojownika, bardzo bogaty wojownik. Takie kolczugzy normalnie nikt nie używał z takich prostych wojowników. To jest prawdopodobnie wójt książęcy albo sam książę. I do tego uzbrojony jest poza miecz, uzbrojony jest w topór duński, czyli olbrzymią taką dwuręczną siekierą. Oczywiście ona też jest tempa. Natomiast jak tutaj zaraz nasz wuj zaprezentuje, to, że jest tempa, w niczym nie pomaga. On zrobi zamach, uważaj tam tylko na naszego małego woja. On prezentuje, jak takim toporem się walczy. Tak naprawdę my walczymy do pierwszego trafienia zwykle. Czyli jak dostaje ktoś cios i go boli, to znaczy, że przegrał i powinien się położyć. Natomiast wiecie, mamy tych ludzi, czasami są różne warunki na polu bitwy. Ten cios się nie zawsze czuje. No w tym momencie powstaje pytanie, co zrobić, jak ktoś tak dostał i no, nie chce się położyć. Co Państwo myślą, co w tym momencie się robi?
Jeszcze raz, dokładnie, tylko mocniej. Więc tak zaprezentujemy znowu. O. Mamy kolejnego wojownika. Weźmiemy z toporem. I on pokaże, jak się to robi, jak ktoś nie chce się położyć i nie uznaje ciosu. Pierwszy, o, gdzieś tam w tarczy. O. Mógłby Państwo sobie wyobrazić taki rozpędzony topór, to jest około 1,5 kg żelastwa na kiju. Robi się tak za głowy, spuszcza się w dół i grawitacja robi resztę. Potem czasami gaśnie światło komuś, ale on wtedy już wie, że musi się położyć, jak nic nie widzi. Więc to był bardzo bogaty wój, natomiast tak wojowie nie wyglądali. Bardzo rzadko tak wyglądali. Najczęściej wojowie wyglądali... No choćby tu jakieś znajdziemy. Branko. To jest nasz Chilijczyk, eksportowany towar. Importowy. Eksportowany sztylet. Tak mniej więcej wyglądali naprawdę wojowie w wczesnym średniowieczu. Żadnego pancerza. Wierzę, że jego koszula czerwona jest magicznego chroni przed różnymi ciosami. Kawałek patyka z czymś zaostrzonym na końcu. U nas oczywiście jest tępe, żebyśmy się nie pozabijali, więc tutaj Branka można bezpiecznie przez jego magiczną koszulę dźgać. Nic mu się nie dzieje. I on ma hełm. Natomiast takiego wojownika na pewno nie było stać na hełm. Co za go ma, to znaczy, że komuś ukradł. Czyli pewnie na polu bitwy znalazł jakiegoś trupa, zabrał mu ten hełm, buty, jakieś rękawice, żeby mu rąk nie obcięło i tyle. Większość wojów wyglądała właśnie tak. Wykonanie tarczy, wykonanie hełmu czy miecza to było niesamowity, powiedziałbym, wyczyn. Mało który kowal, mało który rzemieślnik to potrafił. A zrobienie włóczni, kawałek patyka z lasu, zaostrzony kawał żelastwa na końcu. Każdy kowal w każdej wsi potrafił zrobić. Więc to było wojsko. I do tego nóż dla własnej obrony. Więc tak wyglądali w większości przypadków wojowie. Tutaj mam jeszcze jeden przykład wojownika w trochę innym opancerzeniu. Jak Państwo widzą, on nie ma kolczugi, ma taką zbroję zrobioną z płytek. Ona jest trochę lepsza, może nie lepsza, jest trochę inna niż kolczuga, bo kolczuga ma jedną ważną wadę. Jak kogoś dźga taką włócznią, a ta włócznia normalnie jest do szpica i trafi się go w te kółeczka, to one się rozbijają, rozginają i taki wojownik ma dziurę w brzuchu. Natomiast w przypadku takich płytek to już tak łatwo nie przebija. Więc ta zbroja jest trochę cięższa, pewnie trochę mniej wygodna, natomiast chroni lepiej przed pchnięciami. Część wojowników też taki pancerz używała. Natomiast to też nie jest prosty pancerz do zrobienia, jak Państwo zobaczą. Tu są jakieś wygięcia, są płytki, mnóstwo roboty. Tutaj kolega mówił, 1200 dziurek w tym wywiercił. Więc możemy sobie teraz poomawiać. Dziurka pierwsza, dziurka druga, dziurka trzecia. I tak 1500 prawie dziurek, potem to nitować, sznurować, wycinać i składać. Więc bardzo, bardzo dużo roboty. Natomiast w kolczudze mamy kilkanaście tysięcy kółek. Każde takie kółeczko jest zaginione, wiercone, nitowane, zakładane. I to się plecie. I nawet w dzisiejszych czasach taka kolczuga to jest koszt, powiedzmy, kilku tysięcy złotych, zależy od rzemieślnika, czy kupujemy to lokalnie, czy sprowadzamy od naszych kolegów z Indii, ponieważ tam jest w większości są manufaktury. Natomiast w średniowieczu kolczuga to był koszt kilku wiosek, więc gigantyczny koszt, naprawdę prawie nikogo nie było na to stać. No tak Państwu też nasz wódz mówił, oprócz wojowników mamy też w drużynie kobietę, także kobiety po mojej prawej. To, co my tutaj widzimy, to w większości mamy stroje jednak elitarne. Jeśli mówimy o tym, jak wyglądało rzeczywiście wczesne średniowiecze, to ja sobie wyciągnę tutaj, proszę bardzo, Julcie. I zdecydowanie to były proste stroje i tak wyglądała większość tak naprawdę kobiet we wczesnym średniowieczu. Małą, którą było stać na takie bogatsze stroje ze względu na to, że to jest ogromny wysiłek pofarbować sobie po prostu taką tkaninę. Julce dziękujemy, a zapraszamy na przykład Birnę. Zapraszamy Birnę i tutaj zapraszamy naszą piękną Birnę, która nie dość, że ma na sobie piękny, farbowany len. Żeby zafarbować taki len naprawdę trzeba było ogromnych pieniędzy. No tutaj mamy bieliznę jeszcze, tak, jak najbardziej pod spodem, ale tutaj
na szyi widzimy piękne kolie. Jak sobie Państwo do nas później podejdą, jak będzie jakiś momencik, to warto się im przyjrzeć ze względu na to, że widzimy tutaj na przykład koraliki, które mają zatopione w środku srebro. Mamy na przykład u mnie kolię, która jest zrobiona techniką granulacji. No tutaj mamy jeszcze naszego, jak to mówimy, jedwabnika, który chodzi od stóp do głów w jedwabiu odziany i oprócz tego no też przepiękne kolie, tutaj jeszcze elementy bursztynu, piękne ozdoby głowy, ale serdecznie zapraszam Państwa jutro myślę, że będziemy mieć więcej czasu, żeby porozmawiać na ten temat, a dzisiaj już skupimy się na panach walczących. Teraz to, co na Państwu pewnie czekają, przynajmniej większość z Was, czyli banda chłopów, które się układają żelastwem po głowie i jeszcze czerpią z tego radość i robią to za darmo dla Państwa przyjemności. Zobaczcie Państwo, ustawiają taki mur tarcz, to się nazywa ściana tarcz, mur tarcz. W pierwszym rzędzie są tarczownicy, w drugim jest broń drzewcowa, czy to włócznie, czy topory duńskie. I tak naprawdę rolą tarczownika jest ochranianie drzewcówki z tyłu, tej broni drzewcowej, ponieważ to ona robi, tak jak to mówimy, całą robotę w czasie bitwy. I bitwy wygrywają ci, niektórzy lepiej walczą jako pojedyncze jednostki, ale ci, którzy lepiej idą w formacji i słuchają wodza, czyli są wyszkoleni, mają zrobione manewry, treningi. My to wszystko jutro będziemy pokazywać, a dzisiaj po prostu zobaczą Państwo, jak oni sobie walczą. Falanga! Mycie się trochę rozeszli, żeby włócznicy mieli więcej miejsca i zaczynają. Strefy punktowane to są wszystkie głowa, ramiona, tors, ręce powyżej łokcia, nogi powyżej kolan. Jak ktoś dostanie w coś poniżej łokcia, albo w klejnoty, albo nie wiem, w kolano, to się nie liczy, więc nie musi upadać, ale boli. Więc niektórzy też tak robią, wycelują w tamte miejsca po to, żeby bardziej bolało, żeby wyeliminować przeciwnika. Tutaj mamy taką małą walkę, jest nas tutaj chyba 8 na 8, czy coś w tym stylu. Natomiast jeżeli będą Państwo mieli okazję być na festiwalu historycznym, tam są te bitwy takie 100 na 100, 200 na 200 i największe na Wolinie, gdzie jest 1000-2000 walczących. Więc to są już prawdziwe armie, które na siebie nacierają, mają taktyki, mają obsady, jest tam kilka linii. To jest epoka pokazowa. Widzimy, to jest jedna drużyna. Koledzy się nie chcą za bardzo pozabijać, wiedzą jak walczą nawzajem, nie chcą się wchodzić do początku sezonu, ale mimo to każdy z nich chce wygrać. Tu nie jest ustawione, tu nie ma choreografii. Każdy chce trafić taki kawałek tam, żeby wygrać. Żeby pokonać przeciwnika, pokazać, że jest lepszy. Więc ustalają nową taktykę, nowe rozejście. I teraz już z uznawaniem ciosów. Czyli przedtem było boli, ale trzeba walczyć dalej, mimo że boli. A teraz jak boli, to w końcu się musi położyć. I ten, kto dostanie mocny, czysty cios, jakąś część, która jest niesłonięta tarczą, albo nie w miecz, tutaj sobie oni podają na ziemię. Proszę Państwa, pojedynek 1 na 1, tak się zdarzało w wczesnym średniowieczu. Dwóch wojowników się wyzywało po to, żeby pokazać swoją odwagę, swoją siłę. Nic się to w bitwie nie zmieniało, ale fajnie wygląda. I dla nas też. Zobaczcie Państwo, piękny cios czysty z głowy. Kolejnych dwóch tarczowników. Obydwaj skończyli, tak jak mówiłem, w czasie dwóch naszych pojedynków tutaj rekonstrukcyjnych tak ojczego trochę bardziej przeszkadza niż pomaga. To jest kilkanaście kilo, które trzeba sobie ciągnąć. One ograniczą ruchy, plus jest tym ciepło, więc w prawdziwych bitwach pomagało, u nas raczej przeszkadza. Tutaj zobaczcie Państwo, ciekawy pojedynek. Dwóch włóczników, jeden w pancerzu, drugi bez, to już dostał. Nie to, że nawet wie, o co chodzi. Natomiast u nas pancerz nie powoduje, że ktoś ma więcej życia, czy coś w tym stylu. Trafienie w pancerz, czy bez pancerza działa dokładnie tak samo. Pancerzu trochę mniej boli. To jest dwóch wojowników, tym razem z toporami duńskimi. To są bardzo niebezpieczne pojedynki, ponieważ bardzo łatwo trafić gdzieś, gdzie jest coś nieosłonięte, z tego dokładnie kolega dostał kawałek.
gdzieś pod Chełm. Wojownicy też ćwiczyli, żeby walczyć jako wojownik taki w drużynie książęcej, a tu mamy naprawdę elitę drużyny książęcej, oni musieli trenować. To było ich zajęcie, to była ich praca, walczyć, trenować. Więc... O, ciekawe. Nie było ostro. Ty wzrok przez lewe ramię. Ściana. Chciałem sobie może tak spróbować, jak się taką ścianę tarcz szarżuje. Palanga. Palanga. Nie wiem, może ktoś ma jakiegoś ochotnika, chciałby sobie zaszarżować, zobaczyć jak to tak z wojownikiem. No mamy. To jakieś 2-3 kilo, 4 może robione jest z desek z undą. Muszę lepiej chwycić poprawnie. Tu jest undy, chwyć to lewą ręką. Tak. Chodź, nie chodź. No, zobaczą Państwo, jak taka bitwa mogła wyglądać. Mamy grupę wojowników, oni sobie tam dzielnie stoją, są ze swoimi tarczami. Tu mamy naszego bohatera, Herosa. On nie będzie próbował atakować. Ze względów bezpieczeństwa BHP nie mamy mu broni. Mógłby się jeszcze pociąć. Mamy broń. Ale oni mają broń, właśnie. Formujerza. O, tak. To jest taka zachęta. Chcę przetestować odwagę. Druga ważna rzecz. Tu jest taki, nie wiem czy Państwo widzą, taki wystający kawałek drewna. Nie trzymamy go na wysokości ust, bo wybija zęby, więc trzymaj tarczę trochę niżej. I to jest zadanie nasz bardzo proste. Musisz się rozpędzić i przebić się przez na drugą stronę. Chwale, sławie, sławie! Ale ostro. Taka ściana, tak jak mówiłem, w czasie walki prawdziwych bitew to jest kilkadziesięciu do kilkuset wojowników. To armie nie były większe we XVI-wieczu. Wojownicy się zbroją, przygotowują. Tutaj nasz młody hero się rozpędza. Zaczyna. Jedni, doping dla niego! Jak Państwo widzą, nie zawsze moca jest potrzebna i siła. Czasami trzeba wiedzieć, gdzie uderzyć, gdzie jest najsłabszy punkt i to pomaga. Także na dzisiaj dziękujemy. W Polsce wystąpiła 22.